Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku. Szybki odcinek testowy. Już jestem po naprawie tego transceivera, a jest nim ICOM model IC275H. Radio na zakres VHF, czyli na zakres 2 metrów, pasmo 2 metrów, mocy do 100 W, jak dobrze pamiętam. Wszystkie mody, wszystkie modulacje FM, USB, LSB, zarówno mamy również możliwość nadawania w telegrafii. Świetny transceiver, już blisko 40-letni, bo wyprodukowany w 1987 roku. Pierwszy wyszedł model wypuszczony, więc blisko 40-letnie. Zobaczmy sobie, czy po tych 40 latach urządzenie można doprowadzić do działania. Wymienione podświetlenie, ustawiona częstotliwość, wymyty, no i co? I on działa. Działa i daje sobie spokojnie radę. Zacznijmy może na pomiar na naszym tutaj testerze komunikacyjnym Stabilok 4032. Przejdźmy sobie najpierw FM, moc, harmoniczne, a potem odbiornik sprawdzimy. Także, żeby nie przedłużać, rzut oka na płytę czołową tego transceivera. Klasyki, analogowy SW meter, jak i power meter, jak i S meter, digitalowy, czyli cyfrowy wyświetlacz częstotliwości. Nic więcej dodać, nic więcej ująć. Dobrze, ja może spróbuję zrobić taki najazd, żeby było cokolwiek widać. Najbardziej skupmy się na stabiloku w tym momencie. Ja będę włączał nadawanie i zobaczmy sobie, zacznijmy od mocy wyjściowej. Moc skręcona na minimum, jak widać. Mamy 8,8 W. Regulacja mocy jest płynna i możemy dojść do 60 W. Jak widać, 60 W mocy. Dlaczego tylko 60 W mocy? Podejrzewam, że winne jest zasilanie, ponieważ zasilam ten transceiver w tym momencie z akumulatora żelowego. Pewnie on ma z 12 coś V napięcia, więc tutaj bym szukał braku pełnej mocy. Jak damy 13,8, to moc powinna być oddawana w całości do 100 W. Dobrze, czyli moc oddaje bez problemu. Pomiar rozkładów harmonicznych może od razu zróbmy. Najpierw mała moc. Zobaczmy, mała moc. Mamy nasz pik główny. Nic tutaj nam się nie pojawia. Żaden pik poboczny, żadna harmoniczna. Moc dałem na maksimum. I zobaczmy, mamy pik podstawowy. Ma on wysokość plus 48 dBm. I nic nam się tutaj nie pojawia, czyli tłumienie jest super. Żadna harmoniczna, ani druga, ani trzecia się nie pojawia. Jeszcze raz włączmy. Pojawia nam się pik plus 48 dBm i żaden pik tutaj od harmonicznej, czyli ofiltrowany jest bardzo dobrze. Dobrze, to mamy moc zbadaną. Teraz przejdźmy do pomiaru czułości. Dobrze. Słychać, że demoduluje. Ja sobie przykręcę to może. I co? Badajmy czułość. Czułość uruchamiamy. W tym momencie sobie tester sam obniża poziom mocy, poziom modulacji mocy wyjściowej sygnału. No i mamy wynik 0,12 mikrowoltów. Co możemy kolejną rzecz zbadać? Szerokość, tak zwany bandwidth, czyli szerokość kanału przenoszenia w trybie FM dla 6 dB spadku. Myślę, że będzie coś koło 15 kHz, tak jak to miał 13,2, czyli dość wąsko, więc będzie dobra selektywność i nie będzie po prostu zbierał z bocznego kanału w trybie FM. Dobrze, co jeszcze możemy tutaj zmierzyć? Odpowiedź częstotliwościową, czyli jak widać sygnał 1 kHz 0 dB tłumienia, 400 Hz minus 4 i wszystko co poniżej już jest mocno tłumione.
150 Hz minus 30 i to samo wszystko powyżej 3 kHz jest już mocno tłumione, czyli wycina tylko nam ten wycinek pasma audio, które ucho najlepiej dekoduje. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbujmy jeszcze zrobić pomiar w trybie SSB. O, mamy, ok. Mam możliwość pomiaru również modulacji SSB. Mam sygnał. To spróbujmy sobie zmierzyć czułość w trybie SSB. Tak. 0,12 mikrowolta było dla FM-u, a w trybie SSB dla 12 dB SINAT mamy 0,09 mikrowolta, więc bardzo czuły. Bardzo czuło wyszedł. Odpowiedź również w trybie SSB. No zobaczmy, czy ona się pokryje z tym, co było w FM-ie. No, bardzo podobnie to wychodzi. Troszeczkę mniejsze tłumienie dla tych niskich i wysokich częstotliwości. Jeszcze intermodulacyjne zniekształcenia. No zobaczmy, co otrzymamy. 2-3 kHz szerokość modulacji. No, ale wyniku żadnego nie otrzymałem. Być może ja nie umiem tego zmierzyć. Na koniec zobaczmy sobie jeszcze, jak wskazuje nasz SMET. Ja sobie zjadę z sygnałem minus 97 dBm-ów. Podaje producent, że powinna być to sygnał S9 dla SSB. No i mamy sygnał S9, błąd paralaksy dla sygnału minus 97 w SSB. To tyle, jeśli chodzi o to urządzenie, o tego staruszka. Jestem mile zaskoczony jego parametrami, bo naprawdę są, jak na taki wiek urządzenia i jego stan, są naprawdę imponujące. Tyle tytułem tego odcinka. Szybki odcinek przedstawiający, jakby ktoś szukał w ogóle informacji o tym transceiverze, o tym już zabytku, myślę, radiotechniki. Urządzenie ma 39 lat, jakby nie patrzeć, więc nadal, jak widać, może dawać radość, być użyteczne i dawać przyjemność z użytkowania właścicielowi. Także pozdrawiam, dziękuję za ten szybki film, za obejrzenie go. Trzymajcie się i do spotkania następnym razem.